Siema, tu Seba. Witam Was na nowym kanale Hike Chaser, w którym przedstawię Wam życie codzienne osoby, która mieszka tutaj na stałe. Dowiecie się bardzo dużo rzeczy, a może nic nowego? Zobaczymy. O historii i ciekawostkach archipelagu pogadamy sobie w innych odcinkach. Tutaj skupiamy się na życiu codziennym, bez clickbaitów i bez sensacji. Pokażę Ci, jak to naprawdę wygląda na co dzień z mojej perspektywy przewodnika. Jeśli ciekawi Cię prawdziwa północ, no to dobrze trafiłeś. A teraz, nie marnując czasu, zabiorę Was w pierwsze miejsce. Lecimy! Dzisiaj zrobimy małego tura do naszego sklepu spożywczego. Tak to wygląda. You can go, no worries. Tak to wygląda, Svalbard Butiken. Jest to jedyny sklep spożywczy, jaki mamy, aczkolwiek dostaliśmy ostatnio wiadomość, że będzie otwierany mały sklep 24-godzinny, taki automatyczny, że nie będzie żadnej obsługi w środku. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo jest to nowa sprawa, dopiero wyszła wiadomość o tym. Sklep jest dosyć spory, został przebudowany albo zbudowany na nowo w 2019 roku. Obejmuje dział spożywczy, dział pamiątkowy, osobną część alkoholową, którą pokażemy Wam niedługo, bo jest teraz zamknięta. Godzina otwarcia to 10-19 codziennie. W sobotę jest otwarty od 10 do 18, a w niedzielę od 15 do 18. Tak, ogólnie w Norwegii niedzielne sklepy są bardzo małe albo w ogóle są nieczynne. Tu mamy wyjątek, bo cały sklep jest otwarty oprócz alkoholowego w niedzielę 3 godzinki. Także spoko opcja. Tak jest. Także przed wejściem pamiętajcie, aby zostawić broń. Nie wolno ani rewolwera, ani strzelby mieć ze sobą. I tak jak jest tutaj napisane, nie filmujemy ani ludzi. Nie filmujemy ludzi. Sorry, me no English. Moi drodzy, dzisiaj na obiad jest nic, albo filet z nic, może pierś z nic. Nie, jedyne dostępne to jest jakiś ande confit, czyli jakieś konfi z kaczki za 402 korony, czyli pewnie jakieś 30 groszy po polsku. W tym miesiącu mamy problem, ponieważ pierwsza łódka, która miała przypłynąć 16 stycznia, ma problem w Tromsø i jeszcze nie wypłynęła. A dzisiaj jest 16. Łódka cargo, która miała dotrzeć do nas 19 stycznia, niestety wciąż nie wypłynęła z Tromsø przez problemy techniczne. To właśnie dlatego widzicie puste półki, brak nabiału, warzyw, czy coś z samolotami, małym cargo albo rejsowymi, ale to bardzo drogie i nie wszystko można tak transportować. Na dział przecen i promocji. Jeśli jesteś łowcą promocji, to jest miejsce dla Ciebie. Mamy poprzeceniane produkty, zazwyczaj one są tańsze przez to, że są bliskie terminu zdatności. Na przykład mamy soczek pomarańczowy do 25 stycznia i dzisiaj kosztuje całe nie wiem ile. Nie ma ceny, za darmo rozdają. Ale na przykład jest tempura buttermix, jest na przykład syrop do wody jabłkowy. Mamy 1000 wysp, 3% tłuszczu, 70% przeceny. Kosztuje 11 koron, czyli pewnie jakieś, nie wiem, 3 zł. Sesam crisp bread za też za darmo. 15 koron, a poprzednia cena 30. Dział multikulti. Mamy wszystko od ryżu, przez papier ryżowy, tabasco, smoked tabasco, sriracha mają. Ktoś ma ochotę na zrobienie sobie międzynarodowego multikulti obiadu, to jest taka opcja. Te produkty chyba za bardzo nie schodzą, bo są. Moi drodzy, te piękne pomarańczowe paczuszki to jest nasze jedzenie, nigdy nie potrafię tego powiedzieć, lifiolizowiowane.
Jedzenie, które się zalewa się gorącą wodą i ma się ciepły posiłek w terenie. Każdą wycieczkę, którą pójdziecie, to takie jedzenie praktycznie jest dostępne w nieskończonej ilości różnych smaków. Ale jako, że łódka nie przyjechała, więc nie ma smaku wilgrytte, czyli taki gulasz z renifera. Ale smaki są różne. Mamy na przykład tutaj chili stew, czyli takie chili con carne. O. Mamy bacalao, czyli to jest dorsz w sosie pomidorowym z ziemniakami. Jest taco gryte, czyli znowu taka potrawka taco. Jest lapskaus, to takie bardziej północno-norweskie danie z ziemniaków. Mamy pulled pork, czyli taką szarpaną wieprzowinę. Jest chicken tikka masala, to dobre dla Indian, bardzo dobre. Thai red curry. Mój ulubiony to pasta bolognese i mój ulubiony drugi to jest beef stew, czyli też taka potrawka z wołowiną. Bardzo dobre. Dział alergiczny. Jako że nasza kameramanka nie może jeść glutenu, to jest jej ulubiona działka. Jest też opcja dla niskich ludzi, można sobie wejść i wziąć coś z góry. Nie, ale z tego co wiem, to wybór jest ok. Nie jest najlepszy, ale jest. Jak widzicie, te produkty są, czyli nie schodzą. Mała niespodzianka. Proszę bardzo, ogórki konserwowe. Po norwesku sylted agurk with dill. Tak, cena to jedyne 82 korony, czyli znowu około 20 zł. Spoko. Znaczy, tak mi się wydaje, nie wiem. W Polsce chyba taniej. Dzisiaj rzucili nam banany. Wcześniej ich nie było przez chyba jakiś tydzień, ale już są. Na razie są dobre, a jak są ciemne, to znaczy takie poczerniałe, to wtedy są bardzo tanie, bo teraz kosztują, nie wiem, 36 koron, to jest może z 10 zł powiedzmy za kilogram. No, a jak są takie ciemne, to kosztują 5 koron za kilogram. Także się opłaca jeść czarne banany. Świeża dostawa, bo te półeczki naprawdę były puste jeszcze wczoraj, także mamy szczęście w nieszczęściu. Dla osób, które nie były w Norwegii, to powiem tak, że te warzywa i te owoce w porównaniu do polskich to są takie średnie. A tutaj to już w ogóle. Svalbardzka wersja Ikei. Wszystkie przybory. Co potrzeba, czego dusza zapragnie. Noże, patelnie, garnki, termosy, pudełka. Coś do pieczenia się znajdzie. Ceny są ogólnie spoko, ale wiadomo, jak się pójdzie gdzieś do Ikei czy do jakiegoś innego sklepu z takimi rzeczami, to wychodzi to lepiej. Talerze są ładne. I na przykład taki talerz kosztuje 50 koron, taki większy 79. O, ten są ładne, też 80. Ładne kubeczki. Dostałem polecenie i opowiedzenia o kwiatach, ale się nie znam. Ale mogę Wam pokazać, co mamy. Mamy coś takiego, drzewko, prawdziwe, to nie sztuczne. Ziemia działa, ale jest sucha strasznie. Próbowałem parę razy mieć różne roślinki, ale wszystkie skończyły tak samo. Po prostu umarły. Ale jak ktoś jest romantykiem, to mamy też piękne kwiatki. A tu są chyba sztuczne, patrz. O, tu są sztuczne, to takie coś dla mnie. Całoroczny kwiateł. W razie jakbyście nie znaleźli niedźwiedzia w przyrodzie, może i dobrze, to macie tutaj takiego pluszaka, co wygląda trochę jak nie 100%, ale jest. Są też mniejsze tam. To wygląda trochę jak Shaggy z tego, z Scooby-Doo. No to nie jest przyjemne, takie fajne w sumie. Ile to kosztuje? 300 koron. Nie wiem, czy to dużo trzymało, ale moi drodzy,
Spójrzcie na to. Prawdziwa skóra niedźwiedzia. Jakieś promocje mamy tutaj. Minus 50. Ty patrz, facet z celulitem. Ty, ale ta dupka tutaj też jest z jakąś blizną. To nie jakoś specjalnie chyba tak ją spójrz. Są dla dzieci. Nie, to nie dla mnie. Baniak 1000 litrów wody. Jeśli się zastanawiacie, o co chodzi, to Wam szybko powiem. Parę miesięcy temu odkryto dużo ciężkich metali w naszej wodzie z kranu, po czym nasz browar lokalny zaczął filtrować tę wodę i jest dostępna dla mieszkańców za darmo. Ale znowu się później okazało, że ta filtrowana woda ma w sobie też dużo, jest trochę lepsza, ale też ma dużo takich ciężkich metali i wcale nie jest smaczna. Więc o, tutaj mamy baniaki 5-litrowe, które można sobie kupić. Chyba 50 koron jakoś za ten baniak 5 litrów. Także nie jest najgorzej. I woda w butelce. I ja. Dla nas lokalsów mamy coś takiego. Aj. Dla nas lokalsów mamy osobne kasy, takie samoobsługowe. Nie chcę za bardzo filmować ludzi, bo nie możemy. Ale tak to wygląda. Po skończonych zakupach, jak jeszcze macie luźną kasę w kieszeni, to za 170 000 koron możecie sobie kupić Polarisa. Taki ładny skuterek. Nie polecam, Skidu jest lepszy. Polecam się. To ja. To by było tyle ze sklepu. Buźka. I tym sposobem nasz pierwszy odcinek dobiegł końca. Z tego pięknego miejsca z niedźwiedziem polarnym chciałbym Wam podziękować za uwagę. Dajcie proszę znać w komentarzach, w wiadomości prywatnej, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Ja swoje pomysły mam, jest mnóstwo rzeczy do pokazania i do obgadania. I nie pamiętam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie lajka, zasubskrybujcie i wspierajcie kanał. Dzięki.